Dzień dobry w kolejnym odcinku. Tak jak obiecałem, dziś przegląd ołtarzy ofiarnych zwanych altarami. Ale najpierw razem z muzycznym flamingiem wysłuchamy pradawnej sumeryjskiej melodii ludowej z rodzinnego miasta Ur. Grano ją na lutniach 5000 lat temu w każdej piwiarni. Melodia powaliła muzycznego flaminga. W przyszłym odcinku przetestujemy melodię na muzycznej małpie. A więc dziś omówimy ołtarze ofiarne zwane altarami. W starożytności pełno było takich cudeniek porozkładanych po świątyniach. Przejrzyjmy internet. Teraz proszę się skupić. Będzie szybkie wytłumaczenie, jak to działa. Bierzemy mięso i kładziemy na ołtarzu. Podpalamy mięso, a płomień zamienia je w plazmę. Tak naprawdę ołtarz jest replikatorem stanów kwantowych. Bardzo nowoczesną maszyną. Specjalna płyta replikatora pochłania plazmę. I w tym pudle poniżej stołu buduje replikanta według DNA zesparowanej z replikatorem próbki. Wszystkim sterują funkcje falowe splątane z DNA próbki z replikatorem, są wszędzie i wiedzą wszystko. Jeśli replikant sparowany z ołtarzem w danym momencie nie żyje, to zreplikuje się w pudle poniżej stołu, łącznie ze stanem umysłu, jaki miał wcześniej. Z kolei jeśli żyje, nastąpi jego regeneracja. Do tego porozstawiano te maszyny po starożytnych świątyniach, a ludzie pilnowali płomienia. A jakie musisz mieć kwalifikacje, żeby to obsługiwać? Żadne. Konstrukcja jest wykonana z mocnej, amorficznej odmiany ciemnej materii. Wszystko, co trzeba robić, to tylko wrzucić biomasę do pieca. Na moim replikatorze jest krótka instrukcja obsługi po sumeryjsku. Ale ludzie, powiedzcie mi, kto jeszcze czyta instrukcję obsługi. Altar najlepiej pracuje na świeżym mięsie mielonym. Ja kupuję mrożone w kostkach. Sam płomień z drzewa, węgla czy ropy nie prowadzi do dobrej replikacji. Brakuje w nim azotu, siarki i makroelementów, które są podstawą zdrowego organizmu. No to co ma dużo azotu? Na przykład NO2 3 razy wzięte, C6H2, CH3, czyli trotyl, no i inne materiały wybuchowe. Jak coś takiego strzeli w
w połączeniu ze świeżym mięsem, to replikacja zachodzi w ułamku sekundy. Tyle nudnej teorii. Zapraszam do garażu. Oto mój ołtarz. Nazywamy go altarem. Wytwarza trochę dymu. Żeby nie kopcić w garażu, wyprowadzimy go do ogródka. Będziemy udawać, że tak jak sąsiedzi robimy grilla. Zwykle wrzucam więcej mięsa niż trzeba. Kotlety, które zostaną po replikacji, sami zjemy i jeszcze sąsiadom rozdamy. Altar jest na kółeczkach, ale dosyć ciężki, więc muszę odstawić kamerkę. W basenie pływa sąsiadka Jola. Zawsze, kiedy wpada, potrzebuje wcześniejszej regeneracji. Mięsko płonie. Fazę regeneracji można poznać po kolorze płomienia. Zmarszczki znikają. Siły wracają. No, życie jest piękne. Kiedyś byłem człowiekiem, ale Amerykanie napchali mi czegoś do próbnika i teraz jestem trochę kotem. Chyba nikt nie będzie zaskoczony, że być kotem to bardzo fajna sprawa. Ostatnio musiałem bardzo długo czekać, żeby się ponownie zreplikować. Pracowałem w Ziguracie, w mieście Ur. Szef robił tam ciemne interesy. W ostatnich chwilach życia broniliśmy świątyni przed najazdem. Chyba słabo wyszło. Szef zawsze zabierał nam całe złoto. No i zostawił nas bez kasy. Dlatego ty, drogi widzu, musisz znaleźć link pod filmem i przynajmniej postawić kawę. Urodziłem się w Sumerze i mam 5000 lat. Jestem nieśmiertelny. Kiedy mój altar zapłonie, odradzam się na nowo. Idę po ciebie. Dobrze, że kaszojady nie oglądają, bo już by zapchały całe pampersy. No dobra, wystarczy regeneracji. Konar zapłonął. Mięsko dobrze wypieczone. Trzeba dosolić, dopieprzyć. Jola, masz ochotę na mielone? Po ostatnim odcinku zdobyliśmy 0 nowych subów. To bardzo dobry wynik. Wstępnie dostaliśmy odmowę finansowania przez różne portale społecznościowe. Coś tak czuję, że będziemy się łapać każdej, ale to każdej roboty. Oczywiście będziemy tak robić, żeby się nie narobić. Obiecaliśmy Joli kupić torebkę. Drogą. Uwaga. Zrzuta na torebkę. No i ona strasznie dużo chla. Subuj, lajkuj, wpłacaj datki. Dla kota. Dziękuję. Dla kota z YouTube'em, z dopiskiem. Dla kota z YouTube'em. Szukamy kogoś, kto zaśpiewa starą, ludową piosenkę biesiadną, sumeryjską. No kogoś z talentem, kto ładnie zaśpiewa. Kontakt na stronie. Proszę czytać linki pod filmem. Może w końcu będzie można wpłacać datki. W przyszłym odcinku porozmawiamy o podróżniku Pietro della Valle i o jego odkryciach. Na dzisiaj kończymy i bierzemy się do roboty. Do widzenia. Zwykle wrzucam więcej mięsa niż trzeba. Jola, zostaw kamerzystę. Idź popływaj.